Nocleg w centrum miasta ma wiele plusów, ale jak mawiał nieodżałowany Wąski w filmie Killer, moim zdaniem, według mnie, są też pewne mankamenty. Jednym z nich jest hałas od zatłoczonej ulicy. Drugim niemiłosiernie głośno bijące dzwony katedry oznaczające każdy kwadrans i pełną godzinę. I trzeci mankament, którego nie wzięliśmy pod uwagę, to zdecydowanie warto przed dokonaniem rezerwacji sprawdzić, czy tego dnia narodowa drużyna kraju, w którym się znajdujemy, nie gra ważnego meczu w piłkę nożną, zwłaszcza jeśli pokój znajduje się tuż nad barem z telewizorami. Ale za to możemy rozpocząć nasz dzisiejszy etap w szczególnym miejscu, w którym urodził się Albert Einstein. Niestety domu, w którym przyszedł na świat uczony, już nie ma, został zburzony w czasie wojny, ale na jego miejscu znajduje się ten monument. Za chwilkę będziemy chcieli też odwiedzić pomnik Alberta Einsteina, który chociaż mieszkał w Ulm zaledwie rok z rodzicami, to miasto o nim pamięta. Przed nami dzisiaj również niezbyt długa trasa, niecałe 60 km. Na szczęście temperatura mocno się obniżyła o ponad 10 stopni i liczymy na to, że dzisiaj pojedzie się komfortowo. Niewiele brakowało, abyśmy ominęli pomnik poświęcony Albertowi Einsteinowi, ponieważ z tej strony to muszla po prostu, a dopiero trzeba popatrzeć z drugiej, nieco ukrytej strony. Tu wyłania nam się twarz jednego z najsłynniejszych fizyków i uczonych. Nie do końca rozumiem, do czego nawiązuje zamysł twórców tej rzeźby. Albert Einstein wypełzający z muszli ślimaka to nie jest to, co mi się najmocniej kojarzy z tym uczonym. Niebo zasnuły dość ciemne chmury, ale na razie z nich nie pada, a temperatura jest idealna do jazdy, więc jedzie się bardzo wygodnie. Dzisiaj mamy niedzielę i troszeczkę to widać już na szlaku, ponieważ pojawiło się dużo więcej rowerzystów niż w poprzednich dniach. – 18 km za Ulm wjechaliśmy na nawierzchnię szutrową, ale jak już wielokrotnie wspominałem wcześniej, po tych nawierzchniach jedzie się całkiem dobrze. Są one mocno ubite, nie ma zbyt wielu dziur i jedzie się komfortowo pod warunkiem, że nie pada deszcz i nawierzchnia nie rozmięka i nie staje się grząska. Przy okazji czujemy w nozdrzach bardzo intensywny zapach dzikiego czosnku. Niestety nie można tego zapachu nagrać. Po 22 km postanowiliśmy zatrzymać się na krótki odpoczynek, ale niestety nie zabawimy tu długo, ponieważ komary kąsają nas niemiłosiernie i chyba od razu pojedziemy. Okazuje się, że najlepszym środkiem przeciw komarom jest jazda, ponieważ komary raczej nie lubią wiatru i na nas nie siadają. Jedziemy teraz fragmentem trasy, który po niedawnej powodzi został dość mocno zniszczony, ale już prace na nawierzchni trwają, co nie oznacza, że jedzie się tutaj wygodnie. Przed nami fragment trasy, który wygląda na mało komfortowy, ale nie za bardzo mamy wyjście. Musimy tędy jakoś się przedostać.
odkrywamy, jak ważny jest punkt odniesienia. Dotychczas jak zjeżdżaliśmy z asfaltu na shooter, to lekko kręciliśmy nosem, a teraz jesteśmy zadowoleni, jak wjechaliśmy na ubitą nawierzchnię szutrową. Udało się wreszcie wjechać na asfalt, którego między Ulm a Dillingen jest jak na lekarstwo. W miasteczku tuż przed metą naszego dzisiejszego etapu trafiliśmy na coś w rodzaju Street Food Festival, więc jest szansa na mały lunch i chyba z niej skorzystamy. Po drodze mijamy ruiny małej świątyni z czasów rzymskich, zbudowanej, jak się dowiedzieliśmy, około 160 roku po Chrystusie, poświęconej rzymskiemu bogu Apollo. Oczywiście to nam się wydaje, że świątynia jest mała. Za czasów rzymskich była ona całkiem spora. I jak się również dowiedzieliśmy, była to największa świątynia rzymska na północ od Alp. W tej małej piwniczce znajdowała się najstarsza w Bawarii wytwórnia beczek dębowych. Tutaj pojemność beczek była oficjalnie rejestrowana przez mistrza cechowego, tak żeby nieuczciwi handlarze nie mogli oszukiwać. To było szczególnie istotne tutaj w Lauingen, bo w połowie XVIII wieku działało tutaj 19 browarów i 51 gospod. Nawet dzisiaj jeszcze w tym małym miasteczku funkcjonuje 27 gospod. Wjechaliśmy do miasteczka Dillingen, co oznacza, że zbliżamy się powoli do końca dzisiejszego etapu. Zostały nam nieco ponad 2 km. To jest ten hotel? Tak. O godzinie 15:30 dojechaliśmy na miejsce i powiem szczerze, dzisiejszy etap dał się nam trochę we znaki, zwłaszcza nawierzchnia, która miejscami była tak trudno przejezdna, że chyba po raz pierwszy zdarzyło nam się, że musieliśmy zejść z rowerów i je prowadzić. Ale za to pogoda nam dopisała, więc cały etap trzeba napisać zdecydowanie na plus.